Cześć. Nasypałem kurom zboża, żeby miały co jeść i słyszę, że coś do mnie przyjechało, więc idę sprawdzić co. A to ekipa wyburzeniowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj już skończycie? Tak, to chwila, moment. I tego budynku nie będzie. Zaraz podjadę koparką, włączę młot i po budynku. Teraz to nie ma tak jak kiedyś, że trzeba było wszystko ręcznie po kolei rozbierać. No wiadomo. I jak co pan teraz tutaj planuje robić? Bo jak ten budynek zniknie, to miejsca już będzie na rozbudowę. Ja to bym tutaj wielki garaż pierdyknął, to byłoby gdzie maszyny trzymać. Sam jeszcze nie wiem. Muszę się zastanowić. Na początku myślałem, żeby tutaj oborę postawić, ale nie wiem, czy to dobry pomysł. Oj panie, u mnie sąsiad ma oborę blisko domów i jak czasami zawieje, to się wytrzymać nie da. Moja Halina raz w sobotę pranie wywiesiła, a ten akurat zaczął obornik wyrzucać, panie. Wszystko trzeba było od nowa prać. A nie lepiej tam z tyłu gdzieś postawić tą oborę? Nie wiem, na razie nic nie buduję, będzie czysty plac, to będę myślał. Zrobię sobie jakieś wizualizacje i tego typu podobne rzeczy. Jak będzie chciał pan coś wybudować, to proszę dzwonić. My to porządna firma, rachu ciachu i będzie budynek stał. Wie pan co, może byśmy się już rozliczyli co, bo potem nie wiem, czy będę w domu, a wolałbym mieć to już z głowy. Nie ma problemu. W takim razie chodźmy, zapłacę panu i biorę się za swoją robotę. Proszę, tutaj są pieniądze i tak jak się umawialiśmy. To chwila tylko przeliczę. Zgadza się, no to tak, dzisiaj rozbierzemy ostatni budynek, posprzątamy i tyle. Fajnie. Jak będzie pan chciał coś wybudować, to proszę dzwonić, na pewno się dogadamy. Dobra. Ktoś dzwoni. Zaraz oddzwonię. Dobra, to ja już panu nie przeszkadzam. Jak skończycie pracę, a mnie by nie było gdzieś tutaj w okolicy, to niech pan zadzwoni. Okej, wszystko dogadane, to ja wracam do pracy. Dobra. Dzień dobry. Dzwonił pan do mnie, ale nie mogłem rozmawiać. Dzień dobry. Dzwoniłem poinformować, że zwieźliśmy całe drewno i może pan przyjechać po pieniądze. To wsiadam w samochód i zaraz będę. W takim razie czekam. Teraz trzeba nim jakoś wyjechać. Pisaliście w komentarzach, żebym powiększył wjazd, ale nie wiem, czy to się opłaca. Chyba za dużo roboty, a za mało można zyskać. Samochód się mieści. 30 w razie czego da radę tam wjechać, to niech tak zostanie. Chłopaki już pracują. Strasznie ciekaw jestem, jak będzie wyglądać podwórko bez tej obory. Na pewno będzie dużo miejsca i teraz nie wiem, co tu robić. Najchętniej to bym rozebrał wszystko, co mam na gospodarstwie razem z domem i postawił od nowa. Bo jak planuję coś postawić, to albo budynek za duży, albo potem przejazdu nie będzie. Dopiero po żniwach zacznę bardziej myśleć o budowie, bo chcę przenieść tunele i kurnik z gospodarstwa na pole. I jak już będę miał całe podwórko czyste, to wtedy zacznę planować i budować. Szkoda, że obok mnie nie ma już działek do kupienia, tylko jest droga. Bo tak to mógłbym odkupić od kogoś pole i móc stawiać co chcę. Ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Na pewno coś wymyślę. Dzień dobry. I jak tam moje drewno? Może być. Czyli co jest gorsze niż to z naszych lasów? No, z okolicznych lasów drewno jest 10/10, a stamtąd jest 9/10. No to chyba nie jest źle co. Nie no, dobrze jest. Nie ma co narzekać, ważne, że drewno jest. I Patryk mi mówił, że tam dookoła pana działki jest las. To niech pan się tamtymi działkami zainteresuje. Jestem tak dogadany, że dzwonię do właściciela, daję pieniądze i działki są moje. Czyli co, będzie pan kupował wszystkie po kolei i wycinał? No tak. Super. W takim razie mam zapewnione dostawy drewna na kolejne tygodnie, jak nie miesiące. A miał pan tak rozbudowywać tartak, a tu nic się nie dzieje, co się stało. Na razie zostanie tak jak jest, patrząc jak to wszystko się rozwija. Jeśli dzisiaj postawię tutaj coś małego, to zaraz będzie trzeba znowu rozbudowywać, a nie chcę wydać wszystkich oszczędności, bo w razie jakichś załamań na rynku mogę mieć problemy i zbankrutować. Dlatego na razie zostaje tak jak jest, a pieniądze, które miały pójść na budowę, poszły na zakup nowej ciężarówki i przyczepy. Czyli co, dużo szybciej będzie pan zabierał drewno ze Szpakowa. Tak, A co z harwesterem? też będzie. I jak pan to widzi? Ja mam działkę, daję ją panu i ile mi pan płaci? To są koszta, bo tak pracownika muszę zatrudnić i mu zapłacić. Paliwo trzeba wlać, czasami coś się zepsuje. Na pewno będę płacił za takie drewno mniej. I laweta też by się przydała.
bo to trzeba jakoś przewieźć. Na kołach z Głównego do takiego Szpakowa pan nie pojedzie. No tak, wiadomo, z panem współpracuję już dłuższy czas i będzie miał pan lepsze stawki niż taki z ulicy. Zobaczymy. Pewnie jeszcze chwilę trzeba będzie na niego zaczekać. To zanim on będzie, to tyle rzeczy może się jeszcze pozmieniać. Ale on za jakiś tydzień będzie. Aha, no to jednak mało rzeczy może się zmienić. To co teraz będzie pan skupował działki i sam wycinał? No tak, po co mam komuś płacić? To, co na przykład panu zapłacę, to mogłoby trafić do mojej kieszeni. A i jak już o pieniądzach mowa, to proszę pana pieniądze za ostatnie drewno. My tam wszystko zabraliśmy, to dobrze, jakby pan jak najszybciej pojechał i przygotował kolejną kubkę. Mam piłę w samochodzie, to zaraz pojadę. Przygotuję i dam znać. Wspaniale. Dobrze, gdyby pan przygotował dużo więcej drewna, bo najprawdopodobniej od jutra będziemy wozić na 2 ciężarówki. Zobaczę, co da się zrobić. No to co, nie ma co tu stać, tylko jadę, bo i tak już późna godzina. A zanim ja tam dojadę, to będzie południe. W takim razie do widzenia, szerokiej drogi. Do widzenia. No to widzowie, do zobaczenia w Szpakowie. Chyba zbliża się koniec wycinki, skoro za tydzień ma być harvester i właściciel tartaku będzie sam kupował działki w lesie i je wycinał. To może już ode mnie nie chcieć drewna. Więc tak, plan na ten tydzień jest taki. Kupić w Szpakowie jeszcze jedną działkę albo 2, zrobić ogromną wycinkę i to sprzedać. Potem podzwonić po moich znajomych i kupić działki w Głównym. I też wszystko wyciąć i sprzedać tak, żeby właściciel nie mógł nic kupić. Albo nie. W Głównym kupić działkę i ją trzymać tak w razie czego, gdyby jakiś stary klient się odezwał i chciał drewno. Albo gdybym ja miał słabsza sytuację finansowo, to żebym mógł podjechać naciąć przyczepę i sprzedać. Co o tym sądzicie? No bo tak, jeśli właściciel tartaku będzie miał swój las i swoją maszynę do wycinki, to będzie dawał innym śmieszne ceny za drewno, bo i tak mu na nim nie będzie zależało. A jak będzie miał problem z drewnem, to będzie przychodził do mnie i płacił każde pieniądze, aby tylko móc wypełnić kontrakt. Co sądzicie o moim pomyśle? Z racji, że mam dostęp do dużej ilości działek w Szpakowie, to trzeba je szybko wszystkie kupić i wyciąć, żeby jeszcze zdążyć zarobić na działki w mojej okolicy. I żeby mieć pieniądze na podkupywanie innych ogłoszeń. Tak, żeby pan z tartaku nie mógł nic kupić, bo tak teraz kupił ciężarówkę i harvester to raczej nie ma za dużo pieniędzy na działki. A jeśli ma, to ja muszę mieć więcej od niego. Trzeba brać się za robotę i realizować mój plan. Wypożyczyłem kosiarkę, to najpierw wytnę krzaki, żeby lepiej mi się pracowało, a potem wezmę się za wycinkę. Krzaki wykoszone. Tell me, have we met on a night out or in something that I read? That instead I'ma find out. Heard it from a friend that you spent and you're running out. Take it now. Tell me, have we met on a night out or in something that I read? That instead I'ma find out. Messages you sent to an end. You're hiding now. Why the doubt? Tell me, have we met? Heard it from a friend. Dzień dobry, co pana do mnie sprowadza? Dzień dobry. Widziałem przez okna, że drzewo za drzewem się kładzie i przyjechałem zobaczyć, jak robota idzie. Powoli do przodu. Jeszcze parę drzew i na dziś kończę. A jak tam sprawuje się moja 40? Założyłem błotniki i maskę. Przejechałem nią maksymalnie 50 metrów i oddałem ją do mechanika, żeby wszystko posprawdzał. Ale dobrze, że pan mówi, bo w sumie o niej zapomniałem. Muszę zadzwonić do mechanika i się dowiedzieć, co tam z nią się dzieje. A kiedy pan planuje kupić ode mnie resztę działek? Jak będę następnym razem robił wycinkę, to możemy się spotkać i obejrzeć kolejne działki.
i od razu dogadać cenę. Dobra, bo wie pan tutaj to się o nie biją. Ostatnio mi 100 000 oferowali. To trzeba było sprzedać. Nie tam, pan mówił, że ode mnie je weźmie, to czekam na pana. A kto panu 100 000 oferował i za którą działkę? Mam taką małą działkę i za nią mi gość przez telefon tyle obiecywał. To trzeba było mu sprzedać, bo ja panu raczej tyle nie dam. Nie, ja tam wolę panu sprzedać, ale tak jak mówię, że 100 000 dawał. Dobra, ja pewnie pojutrze tutaj przyjadę, bo jutro oni będą zabierać to drewno. To nie będę się im kręcił pod kołami. To mogę do pana podjechać i dogadamy kolejną działkę. Fajnie, to ja będę czekał. A to są wszystkie działki, jakie pan posiada? Bo jak wytniemy te tutaj, to przydałyby się jeszcze jakieś, albo jak pan ma jakiegoś sąsiada, który ma działki, to proszę mu powiedzieć, że ja chętnie kupię. Mam i będę miał więcej. Wie pan, sąsiedzi nie znają cen, a ja od nich za bezcen kupuję i potem panu sprzedaję. Aha. A i gdyby ktoś inny chciał od pana kupić działkę, to proszę mi powiedzieć, kto dzwonił, albo przynajmniej skąd. Dobrze? Dobra, a po co panu mam mówić? Tak po prostu. Czasami dzwonią i chcą oszukać, albo ostatnio była taka sytuacja, że akurat ja kupowałem działkę i ktoś zadzwonił i mówi, że da więcej niż jest aktualna oferta. I ta osoba mi nie sprzedała i czekała na tamtego gościa i tak minął prawie miesiąc i ona do mnie dzwoni, czy chce kupić. A ja powiedziałem, że nie i musiała komuś innemu sprzedać za mniejsze pieniądze. Tak właśnie kończy się pazerność. Racja, chytry 2 razy traci. A co to był za człowiek, który do pana dzwonił? Nie wiem, Aha, dobra. Wie pan co, ja się biorę za wycinkę, bo to zaraz mnie noc zastanie. to ja też jadę, do widzenia. Ładna kubka, co? Za drewno z ostatniej wycinki dostałem 87 000, czyli zwróciła mi się działka, to na tym transporcie będzie czysty zarobek. A tu jeszcze całej działki nie wyciąłem, zostało mi kilka drzew na tym kawałku. I jeszcze cały kawałek za drogą, no te wycinanie drewna to żyła złota. Oby tylko właścicielowi tartaku nic nie odbiło i żeby dalej brał ode mnie drewno tak jak bierze. Nie ma co tu stać, tylko trzeba wracać do domu. Ciekawe jak tam ekipa wyburzeniowa. Pewnie jeszcze pracują, skoro nie dzwonił albo po prostu zapomniał. Ale nie chce mi się do nich dzwonić, bo jeśli pracują, to nie mam po co im zawracać głowy, jak i tak na nic mi ta informacja. O teraz lepiej widzicie, tutaj po lewej zostało kilka drzew i po prawej cała działka. Jutro niech oni to zabiorą, to pojutrze pojadę po pieniądze i od razu kupię działkę albo i dwie, kto to wie. Właściciel tych działek coś kręci. Mam takie przeczucie, że nikt do niego nie dzwonił, po prostu sobie ubzdurał tą opowieść i chce wyrwać więcej pieniędzy. Ale to jest tylko moje zdanie. Witam następnego dnia. Chodźcie, pokażę wam, jak teraz wygląda podwórko. Pusto, prawda? Był dom, była obora, a teraz nie ma nic. W miejsce starej obory przestawię 60 z przyczepami. Fajne miejsce na traktor, ale podoba mi się taki duży, pusty plac. Można zawracać i robić, co się tylko podoba. Piszecie mi, żebym przestawił blaszak. No na początku myślałem, żeby go na razie nie ruszać i raz a porządnie go przestawić i nigdy więcej się nie czepiać. Ale po dłuższej chwili namysłu pomyślałem, że go obrócę w stronę wjazdu i będę w nim trzymał samochód i jak się zmieści, to jeszcze przyczepkę. Ale chyba dzisiaj nie będę tego robił, na razie powynoszę te graty, które w nim leżą. Zboże to wsypię kurom. Jeszcze na jutro zostało. Niech tak w rogu stoi i cyk, garaż czysty.
Zapomniałem schować przyczepki. Dobrze, że deszcz nie padał, to nic jej będzie. Nie wiem, co tu zrobić z tymi kratami i tym płotem, bo widziałem wasze propozycje, żebym ustawił to w sadzie, ale jak ja ledwo 3 drzewka nimi bym ogrodził, muszę coś innego z nich zrobić. Na pewno gdzieś tego wszystkiego użyję. Na przykład z tej zielonej bramy zrobię wjazd na sad, jak go kiedyś ogrodzę. Zadzwonię do mechanika, co tam z moją 40 się dzieje. Cześć, naprawiłeś Ursusa. Cześć, tak śmiga, ale miałem do ciebie zadzwonić i zapomniałem. A on tak stoi już od jakiegoś czasu. Ja jestem w domu, to możesz przyjeżdżać. To zaraz będę. A co to za maszyna tam stoi? Jak idealnie zaparkowałem. Naprawiłem układ kierowniczy, bo miał luzy. Powymieniałem filtry, zajrzałem do skrzyni i śmiga. To fajnie, a ile mnie będzie ta zabawa kosztować? 2000. Dobra, a pożyczysz mi lawetę? Bo chciałbym nią pojechać na kołach, a samochód wrzuciłbym na lawetę i pojechał jeszcze odebrać rower. Tak, bez problemu. To trzymaj pieniądze, a ja wsiadam w lawetę i jadę. Dzięki, dobra, ja lecę dalej grzebać przy maszynach, a ty się baw. Kluczyki do lawety leżą na siedzeniu. Może jeszcze podjadę do przodu, żebym dał radę samochodem wyjechać. Trochę w lewo. I jest idealnie z przodu, położę rower. Samochód zapięty, mogę jechać po rower. W sumie fajna taka laweta. Przydałaby się taka na gospodarstwie. Rower załadowany, to wracam do domu, zrzucam graty i jadę po 40. Kabaryna już na podwórku. Nie wiem, ile ona tam stała, ale bardzo długo. No to chwila prawdy, czy odpali i czy ruszy. Pali, rusza i nawet światła działają. Ale ruszyło, a ja tylko trochę gazu dałem. Trzeba powoli nią jechać, bo długo stałem. Bo tak powoli będę sobie jechał.
Zostawiam ją, niech sobie tak chwilę pochodzi. Jeszcze 14 obok trzeba postawić i będą wszystkie traktory. Podczepiłem zgrabiarkę i zgrabię trawę na podwórku, a potem ją sprasuję. A przy okazji przetestuję Ursusa. Robię ostatni przejazd, bo ten wał jest teraz taki koślawy, a chcę, żeby był równy. Niech tak zostanie. Już mi się podoba ten Ursus, a wy co o nim sądzicie? Chyba zostanie u mnie na gospodarstwie. Ledwo wjechałem i już belka. No nieźle. Skończyłem belować. Nic ciekawego się nie działo, to nie nagrywałem. Trzeba zrobić tutaj porządek. Jak mam przestawiać garaż, to te narzędzia nie mogą tutaj stać. O, tutaj między bramą a przyczepą je ustawię. Ale on brudny. Potem go umyję. Tutaj jest idealne miejsce DLA tych bron. Ta glebogryzarka to powinna być gdzieś pod dachem, żeby nie rdzewiała, ale nie mam gdzie jej wstawić. Podpinam rozrzutnik, a po co? Zaraz się wszystkiego dowiecie. A po to wrzucę na niego te wszystkie graty i wywiozę je do stodoły. Dużo tutaj tego jest, a mi się wydawało, że to raptem 2 barierki i płot, a tu wrzucam i wrzucam.
Pisaliście, żebym zrobił kojec dla psa. No to jest myśl. Ale na razie nie mam psa. Jak kiedyś jakiegoś będę miał, to zrobię mu taki duży kojec z tego, o ile nie wykorzystam wcześniej tych barierek i płotów. Oj, problem z hamulcami jest. No w ostatniej chwili udało mi się wyhamować. Muszę wyjechać tym headerem, bo chcę tutaj po prawej stronie poukładać te graty, żeby nie leżały na dowrze i nie rdzewiały. A może i kiedyś schowam tutaj glebogryzarkę. W sumie mógłbym go tutaj tak zostawić, ale nie, bo mnie zrzucenie tego żelastwa nie ominie. Czy ja to dzisiaj zrobię, czy za rok, to i tak muszę to zrobić. Najgorzej, jakbym go szybko potrzebował wziąć i bym sobie dopiero przypomniał, że trzeba to wszystko wyładować. I żelastwo zrzucone. Wyjeżdżam rozrzutnikiem, wstawiam header i po robocie, a podwórko od razu czystsze. Tak to ja się na pewno nie zmieszczę. Muszę jechać dookoła. Chyba za daleko pojechałem. A nie, jest super. A może zostawię tutaj ten rozrzutnik? No bo po co on mi na gospodarstwie, a tutaj może stać? Raczej nikt mi go nie ukradnie. Tak, zostawiam go tutaj, po co ma tam stać i przeszkadzać. Jak myślicie, czy wjechanie do środka garażu i podniesienie go turem do góry to dobry pomysł? Bo tak teraz stoję i się zastanawiam, jak go przenieść. To znaczy, pewnie jakbym chciał, to wystarczy go ręcznie po kawałku ponosić i przesuwać. No, daleko nie mam. Ja go chcę tylko obrócić. To tak powinienem dać radę. Ale co, jeśli chciałbym go całkiem przenieść w inne miejsce? Bo teraz on będzie stał w taki sposób, żebym mógł prosto z bramy wjechać do środka. No ale wracając, to co dałbym radę tak go przenieść, podnosząc go turem? A może macie pomysły, w jaki inny sposób mogę go przetransportować? Oczywiście w całości bez rozkręcania.
Jak macie jakiś pomysł, to napiszcie w komentarzu.